Hej, cześć, tu Mateusz z Max. Witam ciepło na czytaniach miesięcznych na kwiecień i tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przyszłości w tym miesiącu, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i związkowców i później zrobimy czytanie na pracę i finanse w podobnej konfiguracji. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, bo wówczas można mieć takie szersze pojęcie i większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień itd., itd. Jak obliczyć swój ascendent? W opisie pod filmem znajdziecie link do strony, gdzie można to zrobić. Panny i pannicze, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Co do Was przychodzi, co się pojawia, albo kto? No dobrze, przychodzi do Was karta kapłanki, a to jest właśnie Wasza energia, dlatego że kapłanka, czy tam arcykapłanka przedstawia pannę. Co odchodzi do przeszłości? Haha, jakaś ciężka praca. Czyżby ktoś z Was wybierał się na urlop? Jak Wy się przedstawiacie? O, słuchajcie, przepięknie. Naprawdę moja ulubiona karta się pojawiła, ale też kapłankę też całkiem lubię. W ogóle powiedziałbym, że szczwane bestie z Was w tym miesiącu. Wiecie, jak się nie narobić, ale żeby zarobić. Ewentualnie, żeby był wilk syty i owca cała. Jaka będzie dla Was rada? No dobrze, i czego raczej nie robić, czego unikać w kwietniu? Okej, no, naprawdę macie bardzo ładne czytanie, takie rozmarzone, ale też bardzo spokojne, mam wrażenie. Czuję, że to będzie spokojny, może nawet trochę leniwy miesiąc, ale no to nie znaczy, że nie macie energii, to zupełnie nie o to chodzi. Słuchajcie, zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was karta trójki kielichów, a trójka kielichów to karta świętowania, radości, zadowolenia, powodów do wzniesienia kielicha. Nie wiem, co Wy tam sobie świętujecie. Może to, że przychodzi wiosna, a może uda Wam się wyjść z jakiegoś konfliktu, może dostać się na przykład do sanatorium, cokolwiek. To już wymyślać nie będę, ale chętnie dowiem się od Was w komentarzach. Sprawdźcie jeszcze raz to czytanie pod koniec kwietnia i napiszcie mi. Trójka kielichów to jest w ogóle karta, która, zobaczcie, pokazuje 3 roztańczone kobiety i ona dosłownie mówi o radości, zadowoleniu. Taki gdzieś najprawdopodobniej będzie ten miesiąc, pełen pozytywnej energii. Super. Zobaczcie, w ogólnej energii macie kartę 4 mieczy. A 4 mieczy jest kartą wyleczenia, regeneracji, karta pozbierania się do kupy po jakiejś trudnej sytuacji. Ewentualnie może to być karta lekkiego lenistwa albo informująca, że ten miesiąc po prostu będzie spokojny. Jeśli chodzi o to wyleczenie i regenerację, no to tutaj nie będę robił czytań a propos stanu zdrowia, ale gdzieś wychodzi na to, że komuś może się polepszyć. Najprawdopodobniej już pójdźmy w ten bezpieczny przekaz,
komuś bardzo polepszy się samopoczucie. Mam wrażenie, że tutaj macie spokój ducha i ewentualnie, tak jak już wspomniałem wcześniej, będzie to leniwy miesiąc lub po prostu pewne rzeczy przychodzą Wam łatwiej. Mniej się stresujecie, mniej od siebie wymagacie, albo rzeczywiście wiecie jak działać, żeby tutaj były niezłe efekty, ale gdzieś ten wysiłek energetyczny, żeby był taki umiarkowany. Zobaczcie, przychodzi do Was karta kapłanki. Bardzo lubię tę kartę. Ona przedstawia, ta kapłanka, czy tam arcykapłanka, właśnie pannę. Jest to karta Waszego znaku, więc fantastycznie, bo wychodzi gdzieś na to, że przychodzi do Was Wasza energia. Czujecie się jak ryba w wodzie. Rozkwitacie na wiosnę, podobnie jak lwy zresztą. Sprawdzajcie w ogóle czytanie dla swoich ascendentów w razie czego. Karta kapłanki mogłaby przedstawiać kogoś, kto jest pełen takiej inteligencji emocjonalnej, wie co ma robić, wie czemu i komu się poświęcać, a co zupełnie odpuścić. Tu jest takie ukierunkowanie na jakieś cele. Nie wiem, jakie tam sobie cele na wiosnę wymyślacie, ale powiedziałbym jeszcze, że kapłanka mogłaby mówić o czymś ukrytym, niejasnym. I o co mi tutaj chodzi, że coś, na co do tej pory czekałyście, ewidentnie tutaj się pojawia. To może być informacja a propos nowej pracy, a propos rzeczywiście dostania się do sanatorium, a propos, tego, że udało Wam się coś uzyskać i dlatego być może jest ta trójka kielichów, czyli karta celebracji. Super. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta 8 monet, a 8 monet to jest właśnie karta wytężonej i takiej mozolnej pracy. Karta ta przedstawia mężczyznę, który rzeczywiście, kuje monety, tak bym powiedział. I jest to karta pracy, po prostu, wysiłku. Ale ta karta odchodzi do przeszłości, i oczywiście na jej miejsce przychodzi ta 4 mieczy. To tak jakbyście na przykład miało mniej pracy, obowiązku, mniej wyzwań w tym miesiącu. Tak jak już to powiedziałem kilka razy wcześniej, może mniejszym nakładem jesteście w stanie więcej osiągnąć. Powiedziałbym jeszcze jedną rzecz. Część z Was być może jest na urlopie w tym miesiącu, ewentualnie gdzieś planuje sobie urlop na przyszłe miesiące i już tak naprawdę tym urlopem żyje. Planowaniem, szukaniem jakichś ciekawych miejsc do zobaczenia, nawet jeśli to ma nie być daleko, albo na przykład w kraju, gdzieś w górach, nad morzem, gdziekolwiek. Bardzo Was to ekscytuje i to tak naprawdę Was pochłania, tak bym powiedział. I teraz zobaczcie, Wy się przedstawiacie jak moja ulubiona karta gwiazdy. Uwielbiam ją nie tylko i wyłącznie ze względu na walory estetyczne, ale też i może nawet przede wszystkim na jej znaczenie, bo ona mówi dosłownie o takim pozytywnym myśleniu, o posiadaniu nadziei. Ta karta sugeruje jakieś ukojenie. Ta karta sugeruje, że macie ewidentnie poczucie, że jakaś tam gwiazda, czy tam Bóg, Wszechświat, obojętnie w co wierzycie, że gdzieś tam nad Wami czuwa i gdzieś Was prowadzi. Super. To jest taka bardzo kojąca energia, być może związana z tym, że jest to spokojniejszy miesiąc, albo z tym, że jest co świętować, albo z tym, że po zimie przychodzi wiosna. Karta gwiazdy też, słuchajcie, mówi o bujaniu w obłokach i gdzieś najprawdopodobniej bujacie w obłokach i to jest może związane, tak jak powiedziałem wcześniej, z planowaniem urlopu, może gdzieś tam w przyszłych miesiącach. Zobaczcie, w Radzie macie kartę 5 buław, czyli kartę rywalizacji, ewentualnie konfliktu. I powiedziałbym na tej zasadzie, nie rywalizować i nie konfliktować, tylko odpuszczać sobie pewne rzeczy, bo co? Wtedy właśnie do Was przyjdą. Jest takie jedno powiedzenie, że miej tam walona, a będzie Ci dane. I mam gdzieś wrażenie, że tutaj trzeba to stosować. Nie gimnastykować się po prostu nie wiadomo jak, robić jakiejś gimnastyki artystycznej w wodzie z nogami do góry, tylko spokojnie. Co ma do Was przyjść, to przyjdzie, a z tego co widzę, że przyjdzie. W tym miesiącu należy
koić swoje zmysły i skupić się na wyciszeniu układu nerwowego. Tak bym zasugerował. Jeśli chodzi o ważne negocjacje, to w Radzie jest zawalczyć o to, o coś naprawdę ważnego, no bo gdzieś ta gwiazda i karta kapłanki ewidentnie Wam sprzyjają. I teraz tak, zobaczcie, czego nie robić, czego raczej unikać. Jest to paź kielichów, a paź kielichów to może być osoba z trygonu wody, jak skorpion ryby, ale w ogóle jest to ktoś młodszy albo młody duchem, lekkoduch, może osoba nie do końca dojrzała emocjonalnie. Od takich osób się dystansować. Inna rzecz jest taka, że paź kielichów mógłby lubić spożywać napoje wyskokowe na przykład. W tym miesiącu rada jest taka, żeby unikać używek. I to szeroko pojęte używki, nawet słuchajcie, jakieś tam, nie wiem, cukier, kawa i tak dalej. Wszystko, co ma Was pobudzić, raczej odstawić na bok. Pozwólcie sobie na miesiąc spokoju, takie też są ważne. Sprawdźmy teraz czytanie na miłość i uczucia. Panny i pannicze, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc? Może jakieś wspólne wyjazdy. Co do Was przychodzi single, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji, w związku. Jak Wy się przedstawiacie w tej sferze? No, bardzo fajne czytanie. Widzę tutaj, że sprawy nabierają tempa, akurat tutaj jest bardzo dynamicznie. No i tutaj też widzę jakiś nowy etap dla Was. To też jest tak, że mam wrażenie, że ktoś może się zadłużyć w nowym pracowniku lub w nowym studencie, uczniu, koledze, koleżance z jakiegoś kursu. Oczywiście to tylko dla singli. Rada dla Was. Czwórka mieczy, czyli to, co było u Was w ogólnej energii. Odpuścić trochę, a przyjdzie. Czego nie robić, czego raczej unikać. Unikać odejścia, rozstania, na takiej zasadzie, żeby po prostu dać komuś szansę i to chodzi o związki, nie o osoby powracające z przeszłości. Tutaj widzę raczej przeszłość zostawioną za sobą, ale przejdźmy do brzegu. Z przełożenia dla związków jest 7 buław, a 7 buław to zobaczcie jest takie ukierunkowanie, nakierunkowanie. Ta karta również sugeruje złożenie do kupy czegoś, co ostatnio może się sypało, może rozwalało, może rzeczywiście nie było kontroli nad tym, jak się porozumiewacie, jaka jest komunikacja, może nie było kontroli nad emocjami. Tu widzę takie rzeczywiście ściśnięcie tego i bardzo dobrze. 7 buław jest też kartą takiego umiejętnego zadziałania, żeby na przyszłość było lepiej. I mam wrażenie, że rzeczywiście jakieś decyzje, które podejmiecie wspólnie w tym miesiącu, na przyszłe miesiące ewidentnie będą przynosiły Wam jakieś owoce. Tu widzę też, że jedna i druga strona jasno stawia jakieś granice, ale też cele, co macie osiągnąć jako relacja. Zobaczcie z przełożenia dla singli 7 buław. 7 buław pokazuje kogoś, kto jest bardzo pewny siebie, taki mocny, wie czego chce, jest osobą charakterną, która twardo stąpa po ziemi i powiem szczerze,
że jeśli rozpoczynacie w tym miesiącu jakieś tutaj randkowania i szukania ewentualnych partnerów lub partnerek, to pokazujecie się jako ktoś bardzo atrakcyjny i taki właśnie, który ma siłę, dosłownie. Osoba taka pewna siebie, która daje innym przykład, jak działać. Inni chcą być z wami. O, tak bym powiedział. Ale wy gdzieś umiejętnie umiecie przeszatkować to, komu chcecie zaufać, a to, komu nie. I bardzo dobrze. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest karta Rydwanu. A Rydwan ewidentnie mówi o przejęciu kontroli, bo gdzieś ten woźnica musi umieć, być w stanie przyjąć kontrolę nad rozbieganymi psami, ale ta karta mogłaby sugerować jakiś wyjazd, przemieszczenie. Być może razem gdzieś jedziecie, może nawet na wspólny urlop lub go planujecie, ale ta karta w ogóle sugeruje, że jakieś sprawy ruszają do przodu. Bardzo dobrze. Jeśli ostatnio coś tam nie hulało, to tutaj zaczyna hulać. Rydwan w ogólnej energii dla singli ewidentnie mówi o tym, że będzie dynamicznie i trochę się zadzieje. Zwłaszcza dla osób, które wyjeżdżają gdzieś w tym miesiącu, może nawet za granicę. Ta karta może też wskazywać na przeprowadzkę. Jeśli na przykład zastanawiacie się, czy gdzieś się nie przeprowadzić i zmienić swojego życia, najprawdopodobniej tam będzie większy wybór, że tak powiem. W każdym razie sprawy ruszają do przodu i mam wrażenie, że przejmujecie kontrolę nad swoim życiem randkowym. W ogóle zaczynacie je mieć, jeśli ostatnio go nie było. Zobaczcie, jak pokazują się wasi partnerzy lub wasze partnerki jako 10 monet. I jest to karta, która mówi o stabilizacji. Jest to karta, która sugeruje też ciężką pracę, więc gdzieś być może wasz partner albo partnerka bardzo się jej poświęca. Może nawet też jakiejś inwestycji w siebie, może robi jakieś kursy, czy wraca na uczelnię, czy do szkoły i powiedziałbym, że robi to dla was, pokazuje wam to i jest wam z tym dobrze. Ewidentnie pokazuje się tutaj jako osoba, która jest stabilna emocjonalnie i chce tworzyć rodzinę oraz poważny związek, bo 10 monet to stabilizacja i rodzina. Co przychodzi do singli? 10 monet. I ja mam wrażenie, że ktoś może zaczyna nową pracę albo uczelnię, kursy doszkalające i tam chyba jesteście w stanie kogoś nowego poznać. Kogoś do naprawdę stabilnej relacji. W ogóle, jeśli cokolwiek ma do was przyjść w tym miesiącu, a myślę, że przyjdzie, to będzie to raczej coś stabilnego, co będzie rozwijało się powoli, ale to dobry znak. Im szybciej, tym gorzej, bo gdzieś relacja nie powinna być budowana tylko i wyłącznie na namiętności, a na silnych fundamentach. Jak wy przedstawiacie się w związkach? Jako karta głupca, a głupiec to karta rozpoczynania od zera, wchodzenia w nowy etap i pozostawiania za sobą, gdzieś najprawdopodobniej focha, kryzysu, czegoś trudnego. Jest to karta, która pokazuje was jako osobę, która wybaczy, która da kolejną szansę, ale nie jak głupiec, czyli machnę ręką, wszystko będzie dobrze, tylko właśnie gdzieś tutaj jest określanie granic, co ostatnio się zadziało i jak temu zapobiec, żeby nie zadziało się znowu w przyszłości. Głupiec to podróż, więc być może z Rydwanem tutaj, z drugą połówką razem się gdzieś wybieracie. Jeśli chodzi o single, to wy macie w radzie tego głupca i jest to karta nowych początków, rozpoczynania od zera i karta nowej przygody. To tak jakby komuś wracała chcica, że tak powiem kolokwialnie, na to, aby wraz z wiosną zapoznawać tutaj nowe osoby i bardzo dobrze. W ogóle jest to karta, tak jak już wspomniałem, nowego początku, rozpoczynania od zera, więc myślę, że część z was naprawdę ma szansę na to, aby nową relację w tym miesiącu zawrzeć. Jaka będzie rada dla związków? Jest to karta 4 mieczy, karta, która mogłaby wskazywać rzeczywiście na lekką rutynę. I
Ja bym powiedział, żeby nie obawiać się rutyny w związku, dlatego że, no słuchajcie, tak naprawdę nasze życie nie składa się z tego, że tutaj codziennie będziemy, no nie wiem, dzisiaj na spadochronie, jutro na paralotni jakiś lot, później jeszcze, no nie wiem, bungee, później jakieś tam, nie wiem, coś innego. Życie nie jest aż tak dynamiczne, chociaż, no, czasami próbujemy, żeby było, jak chcemy, to super, ale nawet jeśli jest lekka rutyna w związku, to nic. Życie składa się też z rutyny z powtarzających się czynności. Jeśli was to mierzi, okej, zmieniać, próbować czegoś nowego, innego razem, ale pamiętajcie, że razem rozwalić się na kanapie z drugą osobą i oglądać telewizor też jest fajnie. Niektórzy tego nie mają, a chcą. Zobaczcie, w radzie dla singli jest 4 mieczy, momento. Single dać sobie spokój z osobą, która no kiedyś się z wami spotykała, ale już się nie spotyka. Tak bym powiedział. To nie jest dla was. Dla was są nowe etapy i 4 mieczy sugeruje, żeby wychodzić z domu, żeby wychodzić poza swoje jakieś schematy, granice, nie wymyślać sobie granic, bo powiedziałbym, zwłaszcza dla osób, którym trudno się otrzepać ze śniegu i z kurzu i rzeczywiście rozpocząć życie towarzyskie, no może być na początku niełatwo, ale pierwsze lody, jak się przełamie, to już będzie tylko z górki. Czego nie robić, czego unikać dla relacji, dla związków. Jest to karta 8 kielichów, a ta karta mówi o rozejściu, o rozstaniu, więc wypadałoby no jednak gdzieś budować te relacje, starać się, bo gdzieś tutaj widzę przyszłość. Kolejna rzecz jest taka, że 8 kielichów to karta trudnych, przytłaczających emocji i o takich też trzeba rozmawiać. Jeśli rzeczywiście coś wam leży na sercu, to spokojnie porozmawiać o tym z drugą osobą. Doceni to, że się dzielicie również trudnymi tematami, bo życie to nie są tylko cukierki i brokat. Czego nie robić, czego unikać dla singli? 8 kielichów. No słuchajcie, nie przyjmować bumerangów z przeszłości, ekshumacji nie robić, tylko nowe was interesuje. 8 kielichów, nie robić tego, bo się tylko pogrążycie. Ktoś się nie zmienił wcale. 8 kielichów też sugeruje, żeby wyjść z jakiegoś mroku. I to już mówiłem wcześniej. Chodzi tutaj o to, żeby po prostu z wiosną otwierać się na towarzyskość. I nie mówię o tym, żeby codziennie chodzić z kimś innym do łóżka, ale przyjmować zaproszenia na spotkania towarzyskie, chodzić na jakieś eventy do teatru, do muzeum. No i słuchajcie, kto wie. Sprawdźmy jeszcze, co jest dla was w sferze pracy i finansów. Jaka będzie ogólna energia. Co do was przychodzi, co się pojawia, panny i pannicze. O wow. No, co odchodzi do przeszłości, co może się zakończyć? No cóż, motocykl za oknem chyba chce wam coś powiedzieć. Coś potwierdzić. Jak wy się Lubię to, nie wiem jak wy. Jak wy się przedstawiacie? Momencik, bo wypadła mi karta aż z wrażenia. No już jestem, ale nie pokazała się, więc jeszcze raz, jak wy się przedstawiacie? Coż to się dzieje? Rada dla was. Słuchajcie, te motocykle coś jeżdżą na tym, pod samym moim oknem na waszym przekazie. Czego nie robić, czego unikać. I to jeden za drugim. Coż to się dzieje? No słuchajcie, no powiem tak.
Tutaj zadziała się rzecz niesłychana. Król, królowa i as kielichów. No i cóż to się dzieje? No albo ktoś zakochuje się w pracy, albo, tutaj na odwrót, albo rzeczywiście, powiem tak, ktoś z Was zaczyna nową pracę najprawdopodobniej. Ewidentnie widzę tutaj nowy początek, ale też bym powiedział, że możecie mieć niestety, ale skłonność do wydawania tak jakby pod wpływem chwili, impulsu dużej ilości pieniędzy, zwłaszcza na jakieś podróże. Może wypadałoby się zastanowić i poszukać jeszcze innych opcji, może tańszych, albo za jakiś czas. Słuchajcie, z przełożenia jest karta rycerza buław. On mógłby mówić o przemieszczaniu się, dlatego właśnie zasugerowałem tą inwestycję w podróże, ewentualnie w środki lokomocji lub właśnie w prawo jazdy, coś tam. Ale rycerz buław to może być energia z poprzednich miesięcy, tygodni, bo tutaj reszta kart jest zupełnie inna. A rycerz buław, no słuchajcie, dużo ma na swojej głowie, jest wybuchowy, energiczny, działa pod wpływem impulsu. Też bym powiedział, że jest w gorącej wodzie kąpany. Pożary trzeba gasić, dużo się dzieje i to może być z poprzedniego miesiąca bądź poprzednich tygodni energia, a dla Was na kwiecień jest, zobaczcie, w ogólnej energii as kielichów. No i nie ukrywam, że to może być początek nowej relacji zawartej w miejscu pracy lub w szkole na uczelni, może na jakimś szkoleniu w pracy, ale as kielichów to jest w ogóle nowy początek, więc co? Być może ktoś z Was rozpoczyna nową pracę. Jest ku temu okazja. As kielichów, słuchajcie, przestrzega dosłownie przed nieprzemyślanymi zakupami. Ale w ogóle powiedziałbym, że w pracy macie taki frywolny, spokojny, radosny nastrój. Za bardzo jakoś się tam nie przejmujecie. Zobaczcie, przychodzi do Was karta asa kielichów, króla kielichów. No a to może być właśnie jakaś bardzo atrakcyjna, nowo poznana osoba, ale już nie wybiegajmy tak daleko. No król kielichów to jest, słuchajcie, szef albo szefowa, bądź w ogóle osoba z bliskiego otoczenia, która bardzo na Was przychylnie patrzy. Jest dla Was bardzo życzliwa, pomocna, pomagacie gdzieś sobie, wspieracie się i gdzieś ta osoba sprawia, że Wasze życie zawodowe jest milsze, po prostu. Gdzieś w ogóle też mam wrażenie, że jesteście dobrymi partnerami w pracy lub w szkole, dzielicie się obowiązkami i gdzieś jest lżej. Tym bardziej zobaczcie, że do przeszłości odchodzi karta dziesiątki buław, a dziesiątka buław to jest właśnie karta syzyfowej pracy. To jest karta wysiłku, jakiejś nadmiernej ambicji, starania się ogromnego. Ta karta odchodzi do przeszłości, więc gdzieś wychodzi na to, że mniejszym nakładem energetycznym albo gdzieś rozkładem sił pomiędzy Was i obowiązków, pomiędzy Was a jakiegoś współpracownika lub współpracowników, no, że tutaj gdzieś jesteście w stanie więcej osiągnąć. Ten taki właśnie rozkład sił. Nie macie poczucia, że wszystko jest na Waszych barkach i że po prostu wali się i pali i tylko Wy wiecie, co z tym zrobić. Nie, jest łagodniej. Tutaj też wychodzi na to, że mniejszym wysiłkiem energetycznym jesteście rzeczywiście w stanie więcej osiągnąć. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako królowa kielichów, czyli królowa miłości. No, ona ewidentnie może pokazywać Was jako osoby, które są zakochane albo sobie z kimś randkują i przez to nie mogą się skupić na pracy lub na obowiązkach. No, ktoś czuje wiosnę, ewidentnie. Ciekawy jestem, czy jest rzeczywiście jakaś panna lub pannicz, kto poznał albo pozna zaraz kogoś nowego. Królowa kielichów mówi o osobie troszeczkę rozemocjonowanej, która mogłaby pod wpływem właśnie emocji podejmować nieprzemyślane decyzje zakupowe, na to uważać. Ale tak jak już wcześniej mówiłem, jest tutaj w Was taka pozytywna, spokojna, pełna radości energia i wydaje mi się, że praca nie jest w stanie tego zepsuć. Nie przejmujecie się. Słuchajcie, rada to jest pionka kielichów i ta karta mówi o tym, że no tutaj jest skupianie się na czymś, na czym nie powinniście lub nie powinnyście. Więc może rzeczywiście trzeba się momentami przyłożyć, zwłaszcza jak szef albo szefowa patrzy,
chociaż widzę, że też tutaj jest w dobrym nastroju. Ale bardziej chodzi o to, że zobaczcie, tutaj są 3 rozlane kielichy i ta osoba na karcie nie zauważa 2 pełnych przed nią, czyli jakiegoś potencjału do wykorzystania. Jest to informacja, żeby tak, aplikować na nowe stanowiska, aplikować na nową pracę, o nową pracę w innej firmie, bo jest tutaj coś do wykorzystania, ewidentnie. Być może w obecnej pracy jest przyjemnie, trochę nawet rutynowo, da się przeżyć, ale nie ma wyzwań. I gdzieś mam wrażenie, że czeka Was coś lepszego, tylko trzeba podjąć decyzję. Czego nie robić, czego unikać? Karta Pazia Buław. Słuchajcie. Paź Buław to taka młodsza lub niedojrzała emocjonalnie osoba. Może z trygonu ognia, czyli baran, lew, strzelec. Jest to w ogóle karta komunikacji. I powiedziałbym tak. Jak tak patrzę na te wszystkie kielichy i tego Pazia Buław, to wychodzi na to, żeby nie plotkować w pracy, albo żeby nie mówić za bardzo o swoim życiu prywatnym, zwłaszcza o swoim życiu takim romantycznym, dlatego że gdzieś może się to stać obiektem plotek. Wy nie plotkujcie i róbcie wszystko w białych rękawiczkach. Jeśli macie jakieś propozycje zawodowe lub pomysły na aplikowanie na inne stanowiska w innej firmie, trzymajcie to dla siebie, pieniądze lubią ciszę. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć i papa.